to jest domek startowy, który lata temu pokazałem wam jak zbudować na moim kanale i pewnie wielu z was dokładnie taki domek już kiedyś posiadało. Po tych wszystkich latach nadszedł czas, aby go troszeczkę odnowić i dopasować do nowych wersji Minecrafta. Dlatego właśnie powstało to właśnie startowe cudo, które w zupełności ma wszystko, co jest wam potrzebne, aby naprawdę dobrze cieszyć się z grania w Minecraft. Teraz wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zrealizowania tego projektu. Teraz z kolei wyświetlają wam się materiały potrzebne do zrealizowania tego projektu. I spokojnie, nie musicie robić zdjęć ani pauzować filmu, ponieważ wszystko, już teraz mogę to głośno powiedzieć, znajdziecie w mojej aplikacji Minebylds, w której znajdziecie zarówno stare, jak i nowe projekty z mojego kanału. Macie tam wszystko! Zdjęcia, poradniki wideo, wymiary oraz listę materiałów do odznaczania. Dodatkowo za oglądanie reklam możecie zdobywać walutę, za którą możecie odblokować wnętrza, schematy, a nawet pobrać cały świat z gotową budowlą, widzowie. I nie zapłacicie za to ani grosza. Czekają na was wyzwania, ligi tygodniowe, rankingi oraz blisko 80 osiągnięć do zdobycia, żeby udowodnić kumplowi, że jesteście lepsi. Nowe budowle pojawiają się co tydzień, więc skanuj QR kod, pobieraj apkę dostępną póki co wyłącznie na Androida, zostaw mi fajną ocenkę oraz komentarz w sklepie Play i jak zawsze miłego budowania. Ale się jaram, sam to zrobiłem. Więc mam nadzieję, że zostawicie za to jakąś łapkę w górę i tak dalej, ale się jaram tą aplikacją. A teraz przejdźmy do budowania. Widzowie, jak zawsze, wymiary są odtąd, dotąd, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy sobie od przodu. Przód jest tu, gdzie mamy to czerwone coś, prawda? Prawda. No i teraz tak o, tu robimy sobie na początku raz, dwa, trzy, cztery. Tak o, tutaj możemy ten przód zrobić sobie z kobla, tak naprawdę w taki oto sposób, jeżeli chodzi o ten próg, natomiast tutaj już z każdej innej strony musimy sobie dać nic innego jak białe dechy, żeby to dobrze wyglądało, czyli mamy coś takiego, nie? Teraz tak o, te słupy podnosimy na maksymalną wysokość 5 kratek, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gitara. Tutaj oczywiście na narożnikach możemy sobie od razu ułożyć sobie te szelfy i oczywiście tutaj na wysokości 4 kratki również, żeby sobie już tutaj ładnie, pięknie to pozabezpieczać i już do tego nie musieć w żaden sposób wracać, żeby to wyglądało elegancją, hytyfą, de kanapką. Mamy coś takiego, superancko z tej strony mamy zabezpieczone, gitara, gitara, gitara. I teraz przechodzimy do przodu. Przód robimy tak, że tutaj sobie robimy w zasadzie coś takiego. Tu zostawiamy sobie 3 i tak o. Tu możemy sobie już to wypełnić w taki sposób. Dobra. Tutaj musimy sobie dodać tak o 3. Tutaj dajemy 1, tu będziemy mieli 2 i tu dajemy sobie jeszcze 1, bo od tego będziemy mieli takie, wiecie, wsporniki i tak dalej. To możemy sobie dodatkowo jeszcze jakoś tam poteksturować niczym innym, oczywiście jak na przykład tymi brickami, żeby to w miarę spoczko wyglądało. Mamy coś takiego, jeszcze, o może tu sobie dodam, no może być. I teraz tak, drogi widzu, tu dodajemy sobie schodki, tak jak mówiłem 3, tu dodajemy sobie 2, tu oczywiście możemy dostawić jeszcze 1, między tym zrobić sobie połączenie w taki sposób, żeby to nam ładnie wyglądało. No i tu podnosimy sobie o 2, tu oczywiście podnosimy sobie raz, 2, 3, tutaj raz, 2, 3 w taki sposób i teraz tak o, tu sobie możemy to przeciągnąć, zrobić o ciach 1, tu dajemy sobie na 2, czyli dajemy sobie tutaj coś takiego, no i tu oczywiście to możemy na 4 zrobić, na 4 kratce również zostawiamy sobie 1 i mamy coś takiego i tutaj robimy sobie daszek dokładnie w taki sposób, żeby to już nam spoko wyglądało i żebyśmy nie musieli do tego wracać. Mamy zrobione tutaj coś takiego i teraz jeszcze tutaj możemy dostawić sobie powiedzmy coś takiego, że robimy 1 na 3, 1, tutaj na 3 i tutaj jeden taki jeszcze dodatkowy daszek. No i teraz możemy przejść do tej naszej ściany głównej i tutaj tak o, wejście robimy sobie tutaj na środku, czyli wchodzimy sobie tutaj na tym środkowym tym, pach i wiadomo, że tutaj już możemy sobie wszystko ładnie, pięknie zabudować. Z tej strony natomiast będziemy robili sobie 2 okna. I ja tutaj zrobiłem okno na 2 i na 1. W taki oto sposób. Tu mogę sobie już to zamknąć elegancko, żeby tam ładnie, pięknie wyglądało.
i git. Mamy coś takiego, tu będziemy musieli dodać sobie jeszcze schodki, ale to dodamy później. I teraz, jeżeli chcecie, to teksturujecie, jeżeli nie, to nie. Ja sobie teksturuję i teksturuję tu sobie oczywiście w taki sposób tymi brzozowym drewnem, żeby to mi całkiem spoko wyglądało, moim zdaniem. Robi to jakąś tam robotę, że troszeczkę lepiej to wygląda już takie gołe. Nie wiem, mi się to zrobiło z czasem, kiedyś też wolałem jak jest jednolite. Być może chcecie to zostawić jednolite, to zostawcie, jeżeli nie, to zróbcie to tak jak ja i też będzie spoko. I skoro to mamy, no to tutaj dostawiamy oczywiście sobie ten płotek, schodek, tu dostawiamy sobie przeźroczyste szyby i teraz jak tak myślę, to wiecie co, możemy tutaj w sumie podmienić całość na... Tą podstawę możemy jednak zrobić z tego, sobie sprawdziłem jeszcze dla pewności, z cobblestone'a, żeby troszeczkę zaoszczędzić tych desek i tutaj możemy sobie jeszcze tam to jakoś tam ozdobić w taki sposób. No tu od tej strony moim zdaniem się nie opłaca, ale tutaj jak najbardziej możemy. Dobra, przejdźmy do prawej strony. Jeżeli chodzi o prawą stronę, widzu, sytuacja jest prosta i niektórym znana, robimy okna w taki sposób, no i teraz musimy już sobie zrobić zarys dachu, żeby wiedzieć zwyczajnie, w którym miejscu mają iść nasze kolejne elementy, nie? No i tu wiadomo, już będziemy sobie schodzili do wewnątrz w taki sposób, tu będziemy mieli okienko w taki sposób, no i tutaj parapecik zrobimy sobie taki niewymiarowy, bym powiedział, czyli coś takiego, dekoracjami zajmiemy się jeszcze innymi później. Niemniej tu już możemy sobie od razu zaznaczyć właśnie ten nasz dach, który będzie szedł w taki sposób. Dobra, tu możemy zrobić ciach, tu możemy zrobić ciach, tu od spodu oczywiście wstawiamy sobie normalnie schodki, no i tu dostawiamy sobie coś takiego i mamy to zrobione. Przechodzimy do tyłu naszego budynku. Widzów, z tyłu również jest sytuacja stosunkowo prosta. Będziemy mieli tutaj dwa okna, jedno z tej, drugie z tej, na środku ciach, okna na dwa oczywiście robimy, tu sobie to możemy przeciągnąć elegancko, no i podobnie jak z przodu, tak samo z tyłu, drogi widzu, i po bokach, ja zapomniałem tutaj tego dodać od razu, możemy sobie poteksturować bardzo fajnie w różnych miejscach, żeby to nam troszeczkę lepiej wyglądało i ja naprawdę do tego zachęcam, no bo popatrzcie, to wygląda naprawdę troszeczkę lepiej niż jak macie same dechy, ale oczywiście jeżeli nie chcecie, no to tego nie róbcie, mimo wszystko, nawet na próbę uważam, że powinniście sobie zrobić coś takiego i zobaczyć po prostu jak to będzie wyglądało, bo każdy, tak jak, nie róbcie tego dokładnie tak samo jak ja, zróbcie to sobie na ślepo i zobaczycie, że to naprawdę może dodać fajnego smaczku waszym budowlom, jeżeli coś takiego będziecie robili. No i popatrzcie, tego dużo nie jest, a wygląda naprawdę git, drogi widzu. No i z tej strony oczywiście przechodzimy tutaj. Tutaj, widzu, robimy całą ścianę bez żadnego okna, z uwagi na to, że po tej stronie będziemy mieli schody i tak dalej. Tu możemy sobie od razu podciągnąć to do góry, wybić na dwa i zrobić parapet w ten sposób. Dodatkowo tutaj ciach w taki sposób. Dekoracjami zajmiemy się później. Tutaj oczywiście możemy sobie zrobić już zarys, kurde, ale ta chatka jest o tyle fajna, że ją się naprawdę szybko buduje. Nie, popatrzcie, tylko cykmyk fuch i chatka już praktycznie cała stoi. Dużo tutaj naprawdę rzeczy nie było, a wygląda naprawdę spoko. Tu możemy sobie zrobić od razu ciach, no i możemy, widzu, nie poteksturowałem, widzisz? Taki ze mnie chami prostak, dziad, łajza, parszywa. Tutaj. Czy to wygląda już tak znośnie? No moim zdaniem chyba już bym tak to zostawił. Dobrze, no i teraz co? Musimy zrobić dwa okna u góry i dwa okna tutaj również z tej strony, więc musimy przejść do tego, jak zrobić dach. Słuchajcie, tak myślę, że zanim jeszcze zrobię ten dach, to pokażę wam od razu, gdzie zrobić schody i tak dalej, żebyście później na tym mi nie utknęli. Podłogę robimy ze zwykłych desek. Uważam, że to będzie najtańszy materiał, a skoro budujemy domek startowy, no to nie wyobrażam sobie niczego innego jak startowy materiał w tej postaci. Ok, no i tu robimy sobie schodki. Wydaje mi się, że tak klasycznie, jak już zresztą u mnie nieraz widzieliście, czyli podnosimy sobie po prostu do samej góry, ciach i tutaj będziemy mieli już to wejście tak naprawdę zamknięte. Możemy sobie tu ładnie to obudować wszystko, żeby to dobrze wyglądało. Ciach. Elegancko, drogi widzu. No i po zejściu tutaj oczywiście możemy dodać sobie te dwa wsporniki, które ja lubię dodawać, nie? Przy wejściu na górę i mamy tu naprawdę sporo przestrzeni. No w porównaniu do tamtego poprzedniego domku, dobra, już nie będę wam pokazywał, później wam pokażę pod koniec, ile tam było miejsca, ile to jest, no praktycznie 2 razy więcej miejsca, plus macie jeszcze dach. Także naprawdę miejsca tutaj macie dość. No i teraz tak tutaj robimy sobie
ciach. I tutaj robimy sobie 2, 2. I teraz, żebym was nie okłamał. Czy tu będzie tak, tak i tak? I tu będzie na środku ładnie. Tak, to jest dobrze. To jest bardzo dobrze zrobione i tu możemy sobie już tak, o, to możemy sobie przeciągnąć. Tutaj ciach, ciach, w taki sposób, dobra. Tu mamy ciach, no tutaj od spodu też moglibyśmy teoretycznie dać ciach, żeby tam troszeczkę lepiej to wyglądało, wiecie o co kaman. No a tu już możemy sobie zamknąć ten przód. Przód robimy po prostu, widzu, najzwyczajniej w świecie w taki sposób, że robimy sobie takie 2 daszki tutaj. No tu wiadomo, że będzie troszeczkę bardziej skomplikowanie, ponieważ będziemy musieli zrobić coś takiego. Ok, ja zrobiłem to w ten sposób. Tutaj oczywiście ciach do zewnątrz, ciach, tutaj oczywiście do zewnątrz, tu oczywiście możemy zrobić sobie w ten sposób, ciach, ciach, ciach. Tutaj ładnie, pięknie nam się wszystko łączy, tu możemy sobie albo to połączyć, albo dać półpłytkę. Ja dałem półpłytkę, no i tu oczywiście również dodajemy sobie półpłytki, ciach, ciach. No i teraz tutaj od wewnątrz możecie albo wstawić sobie schodek, albo wstawić sobie to. I to już od was zależy. Ja wstawię tutaj chyba to, chociaż w oryginalnym projekcie, jak sobie projektowałem, to wstawiłem sobie to, więc dobra, zostawię to. Tutaj zrobię z kolei inaczej i też będzie spoko, nie? I tu mamy te okna i tak naprawdę jeżeli chodzi o tę stronę, no to już możemy sobie tutaj ładnie, pięknie zamknąć, żeby to już nas w żaden sposób tutaj nie niepokoiło. I możemy sobie to wszystko ładnie, pięknie połączyć. Widzicie, tu się wszystko nam ładnie, pięknie, widzę, łączy bez żadnego, kurde, tego problemu, nie? Bez żadnego problemu. Ciach, mamy to połączone mamy, tak. No i tu oczywiście robimy sobie jeszcze ciach, tu sobie już dokończamy w ten sposób, tutaj w ten sposób. No i teraz w zależności od tego, co zrobiliście, możecie zrobić tak, że skoro tu jest na tym samym wysokości, to możecie też cofnąć sobie to o 1 do tyłu i zrobić tak, że tam będziecie mieli dwie sztuki, już wam pokazuję, że tu będziecie mieli 2 sztuki po prostu czegoś takiego, nie? I będziecie mieli to tak trochę płasko, ale to już jakby wam zostawiam, od wewnątrz to wygląda w taki sposób. Względnie macie to wszystko na tym samym poziomie, więc nie powinno was to w żaden sposób denerwować. No i możemy przejść do tego, jak zrobić tył, no bo tył będzie wyglądał troszeczkę inaczej jednak, nie? Tył będzie wyglądał inaczej, ale będzie prostszy w budowle. To znaczy, tutaj robimy sobie 2, 2 i tutaj 2, nie? Coś takiego. No i to wiadomo, możemy sobie jeszcze tam poteksturować dla smaczku. Ok. I teraz tak, o, tu sobie przeciągamy normalnie, tu sobie przeciągamy normalnie, tu sobie przeciągamy normalnie, no a odtąd jedziemy już z dachem, żeby to dobrze wyglądało, nie? I teraz tutaj ja zrobiłem tak, że nie robiłem, bo logika nakazywałaby zrobić tutaj coś takiego, nie? Żeby ten dach wyglądał tak. Tylko widzicie, on wtedy wygląda moim zdaniem zbyt masywnie. I ja sobie tu po prostu normalnie w świecie położyłem coś takiego, dzięki czemu to moim zdaniem wygląda lepiej. Ale jeżeli chcecie to sobie zrobić wyżej, no to sobie zróbcie, tylko wam się to rozjedzie tutaj, w tym miejscu, nie? Że to nie będzie symetryczne. Ja mimo wszystko gdzieś tam lubię tą symetrię mieć zachowaną, więc dlatego zrobiłem tak, a nie inaczej. Ok, tutaj mamy to superancko zrobione, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też. No i tu oczywiście również sobie to łączymy w taki sposób. No i okno, w zasadzie górę mamy już tak naprawdę też ładnie, pięknie zrobioną. Jeszcze oczywiście wezmę sobie siby i sobie wstawię tutaj siby, tutaj 4 siby i tutaj 4 siby, żeby to wyglądało git. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą strukturę, to mamy prawie to zrobione. Mówię prawie z uwagi na to, że będziemy potrzebowali jeszcze tego, ognisko i trapdoor. I teraz tak, o, tutaj z tyłu, po prawej stronie, bo pokażę wam. Tutaj mamy domek, tu po prawej stronie robimy sobie jeden odstępu, pach, raz, dwa, tutaj ognisko i tutaj sobie ładnie, pięknie to obudowywuję, żeby to wyglądało gitarka i mamy tutaj już naprawdę fajnie zrobioną chatkę. Jeżeli na tym chcecie skończyć, to jak najbardziej możecie, nie musicie, ponieważ teraz będziemy przechodzili do dekoracji z zewnątrz. Wnętrze znajdziecie na mojej aplikacji, moi kochani widzowie, więc zachęcam. No i co? Ja przechodzę do tego, jak zrobić dekorację z zewnątrz. Dobra, i teraz jak? Jeżeli chodzi o drzwi wstawiamy od wewnątrz, ciemne dębowe, wiadoma sprawa. Tutaj dostawiamy sobie ciach,
ciach. Tu możemy sobie dostawić kanapę. Ja sobie ją zrobiłem w taki sposób, że tutaj na 3 zrobiłem coś takiego. Tu sobie dodałem roślinkę w taki sposób. Tutaj mniej więcej w tym miejscu dodałem sobie również roślinkę w taki sposób. Do tego dostawiłem sobie coś takiego. Tutaj dostawiłem sobie gradestone. Tak albo nie, czekaj, tak go ustawiłem, a tutaj ustawiłem sobie jeszcze kowadło, żeby było to całkiem spoko zrobione. Do tego, jeżeli chodzi tutaj o to, ja sobie zrobiłem tak, że tutaj wylałem sobie wodę, tutaj z tej strony również wylałem sobie wodę, resztę sobie tutaj zabudowałem i w tym miejscu zamiast robić standardowe, jak ja to lubię robić, liście, no to sobie dodałem coś takiego i zrobiłem sobie po prostu farmę zboża, która moim zdaniem wygląda naprawdę git w tym momencie, w tym miejscu. Takie coś nieoczywistego, zazwyczaj ludzie stawiają jakieś liście i tak dalej, zresztą ja też stawiam liście, a tym razem właśnie w ten sposób, nie? No i przejdźmy może tutaj do prawej strony. Dobra, widzu, jako prawą stronę chodzi na 3, raz, 2, 3, elegancko, obudowujemy to niczym innym jak oczywiście naszymi szelfami, tutaj dostawiamy ciach, mamy to zrobione. Tutaj jeszcze wrócę, będziemy stawiali kwiatek, ale pierw przejdę od razu tutaj, ponieważ tutaj robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6 tak naprawdę. Tutaj możemy sobie ustawić raz, 2, tu do góry pyk, tu do góry pyk, tu do tego możemy sobie dodać jeszcze bardzo fajne klimatyczne oświetlenie, tu sobie obudowywujemy. No i teraz tu możemy sobie zrobić coś takiego, jakąś tutaj wiecie, pokombinować, zrobić tak, że będzie ciach i tutaj jeszcze coś takiego możemy zrobić i naprawdę mega fajnie to wygląda, kurde tego, nie? No i teraz możemy wrócić sobie tutaj jeszcze do tej strony i tutaj w tym miejscu wstawić sobie doniczkę i cornflowera w taki sposób, no mega to fajnie tutaj fituje. I tak naprawdę przechodzimy teraz do udekorowania lewej strony. Dobra, i teraz co tutaj? Tutaj na tej wysokości dajemy sobie coś takiego, no i dostawiamy sobie widzu glowberriesy. W taki sposób możemy oczywiście od razu sobie dorosnąć, tu u dołu z kolei wstawiamy sobie zwykłe berriesy, no i tu oczywiście możemy sobie jeszcze dalej to sobie rozrosnąć, żeby to naprawdę fajnie wyglądało. Tu możemy sobie podwiesić lampion, no i tutaj dodać jeszcze nic innego jak cornflowera. I teraz tak myślę, że z tej strony w sumie nie podwiesiłem lampki, ale możemy ją podwiesić tutaj, nie? Żeby była z przeciwnej strony co tam. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą chatę, to całość mamy praktycznie zrobioną. Zostało nam tutaj jakieś, wiecie, oświetlenie, no i wiadomo, dekoracje, które zobaczycie na mojej aplikacji, drogi widzu. No i tutaj możemy sobie jeszcze gdzieś tam podoświetlać to w ten sposób. Tutaj na przykład, nie wiem, gdzieś tu możemy dostawić jeszcze, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i co widzu, z mojej strony, jeżeli chodzi o ten domek, to chyba wszystko. Moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz jakiś, będzie mi bardzo miło. Będzie mi też super miło, jeżeli wystawicie mi ocenę mojej aplikacji, tam wiecie, 5 gwiazdeczek, jakiś fajny komentarz. To będzie naprawdę pomocne w rozwoju tej apki. Tam będą co tydzień pojawiały się nowe projekty, również te stare projekty będą się pojawiały jako nowe. Część projektów już tam jest, bo dla Was przygotowałem i już tam wgrałem, także no co, no pobierajcie, używajcie, mam nadzieję, że się Wam spodoba i wystawiajcie mi fajne opinie na tym sklepie Play. Będę wdzięczny mega, docięcie moją pracę, szczególnie, że naprawdę robiłem to wszystko samemu, się uczyłem tego od podstaw, także mam nadzieję, że to docenicie. A budowanie tej aplikacji zajęło mi około 2 miesiące, łącznie z testami, nie? Także no co, mam nadzieję, że Wam się podoba. Subka oczywiście tu zostawcie, jeżeli lubicie mnie, a nie to, co robię, lubicie moje live'y i tak dalej. A z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema, na Rapajos i ja. Cześć i miłego budowania.